Kochani, bardzo serdecznie Was proszę i sam też to zrobię. Subskrybujcie kanał Radio Rebeliant, ponieważ bardzo potrzebujemy i bardzo warto, bo tutaj się dzieje tyle rzeczy, że nie będziecie mieli czasu nawet wykorzystać subskrypcji, ponieważ jest tyle rzeczy i tyle informacji, tyle gości i fantastyczna atmosfera. Niech wejdzie, bo to też jest na żywo. W związku z tym zapraszam, subskrybujemy kanał Radio Rebeliant i korzystamy z wiedzy. Dobry wieczór rebeliantki, dobry wieczór rebelianci. Redaktor Rafał Rzepka, Radio Rebeliant. Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu z cyklu Rozmowy Radia Rebeliant. Dzisiaj gościmy posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, wiceprzewodniczącego Klubu Parlamentarnego Nowa Lewica, pana Tomasza Terele, którego witam serdecznie na naszej antenie. A także chciałbym już od razu przejść płynnie do pierwszego pytania wprowadzającego. Panie pośle, jak nastrój po wyborach? Dobry wieczór, witam serdecznie. No, nie jest najlepszy. Przecież ten, kto by powiedział, że po wyniku wyborów w dniu 1 czerwca jest wszystko rewelacyjnie, cudownie i wspaniale, to albo kłamie, albo nie jest do końca rozsądny, więc nie jest to najlepszy nastrój. Natomiast wybory są za nami. Co prawda uważam, że jeszcze decyzja Państwowej Komisji Wyborczej, ewentualnie Sądu Najwyższego, no bo widzimy, że tych protestów i tych takich nieprawidłowości w poszczególnych obwodowych komisjach trochę jest. Natomiast ja też nie mam specjalnie złudzeń, że tutaj nikt nie zarządzi wyborów ponownych albo nikt nie zarządzi ponownego liczenia głosów. Mamy nową rzeczywistość, natomiast to jest bardzo duża lekcja dla całej klasy politycznej z tej strony demokratycznej i albo odrobimy wszyscy te lekcje, albo za 2 lata będzie powtórka z rozrywki, która miała miejsce 1 czerwca. Panie pośle, muszę przede wszystkim panu i pana klubowi pogratulować, a także wyborcom Lewicy, ponieważ trzymam przed sobą tutaj rozpiskę potencjalnych przepływów elektorskich w drugiej turze wyborów i elektorat wyborców Lewicy miał najmniejszy odsetek osób, które zagłosowały, a przynajmniej jeden z najmniejszych odsetków głosów, które zagłosowały na Karola Nawrockiego. Co wskazuje między innymi na to, że państwa wyborcy podyktowali się głosem, który państwo nakreśliście na nadzwyczajnym kongresie państwa partii. Chciałbym jednak zapytać pana jako weterana, jeśli mogę tak oczywiście powiedzieć, strony lewicowej, czy jest pan zaskoczony aż tak dużym poparciem dla Karola Nawrockiego? Nie jestem zaskoczony, ale też nie spodziewałem się, że człowiek, który jeszcze pół roku temu był absolutnym no-name'em, jeżeli chodzi o życie polityczno-publiczne, no bo co prawda funkcjonował jako szef Instytutu Pamięci Narodowej, no ale to nie jest postać z pierwszych stron gazet i gdybyśmy wyszli pół roku temu na ulicę każdego polskiego miasta, zapytali, kto to jest Karol Nawrocki, uważam, że co do zasady zdecydowana większość by nie wiedziała. Natomiast no, to pokazuje, że tak na dobrą sprawę Prawo i Sprawiedliwość, czy szerzej mówiąc prawica, ma tak zdyscyplinowany elektorat, że są w stanie nakłonić go, żeby poszli zagłosować na swojego przedstawiciela, który wcześniej jest bliżej nieokreślonym człowiekiem. I to oczywiście zastanawia, bo ja pamiętam kiedyś bardzo zdyscyplinowany elektorat Sojuszu Lewicy Demokratycznej w latach 90., gdzie się wychodziło, apelowało, prosiło i kandydaci SLD otrzymywali bardzo dobre wyniki. Wyborca tej sfery i strefy demokratycznej to jest bardzo wymagający wyborca. I te wybory o tym bardzo dobrze pokazały, bo gdyby popatrzeć, teraz trochę się zabawię w analityka, a nie polityka, gdyby popatrzeć na ilość głosów, które otrzymaliśmy 15 października 2023 roku jako strona demokratyczna i nawet pomniejszyć to o tę różnicę frekwencyjną, to Rafał Trzaskowski byłby dzisiaj prezydentem kraju. Natomiast nasz wyborca w części, dużej części poszedł,
ale byli wyborcy, którzy powiedzieli nie, ja po 1,5 roku nie jestem do końca zadowolony, nie idę, zostaję w domu, nie przekierowuję swoich sympatii na drugą stronę sceny politycznej, ale na razie będę czekał i dam jeszcze jedną szansę, bo ja z ludźmi rozmawiałem, z kim mi się udało rozmawiać i kogo udało mi się przekonać, to wydaje mi się, że mi się udało, ale mam takie sygnały, że niektórzy nie byli do przekonania, żeby pójść i zagłosować, bo jakby on poszedł zagłosować, on czy ona, to by na pewno zagłosowali na Rafała Trzaskowskiego, ale niektórzy po prostu nie poszli na wybory i my musimy przez 2,5 roku udowodnić swoją ciężką i konsekwentną pracą, że warto dać nam kredyt zaufania. Panie pośle, będąc szczery, nie zazdroszczę Państwu aktualnej sytuacji, biorąc pod uwagę na fakt, że wiele nadziei naszych wyborców i wyborczyń, mówię naszych w rozumieniu oczywiście strony demokratycznej, i też trochę nawiązując do naszych słuchaczek i słuchaczy, którzy wydaje mi się, że w zdecydowanej większości jednak byli wyborcami, wyborczyniami Rafała Trzaskowskiego. Nie zazdroszczę Państwu dlatego, że wśród bardzo licznych głosów krytyki padają bardzo różne argumenty. Natomiast jednym z nich, co mnie trochę ubawiło ze względu na skrót, mówi się o tym, że zawiodło tak zwane 3 razy K. Bynajmniej nie chodzi oczywiście o wiadomy skrót, ale o konkret, konsekwencje oraz komunikację. Chciałbym zapytać przede wszystkim, czy w Pana opinii ta komunikacja, ale o tym też będziemy za chwilę mówić w kontekście rzecznika rządu, czy ta komunikacja z wyborcami rzeczywiście zawiodła, a także czy podejście sztabu Rafała Trzaskowskiego w kontekście lawirowania między postulatami prawicowo-lewicowymi mogło być tym kluczowym gwoździem do trumny, przez które właśnie Rafał Trzaskowski przegrał wybory. Jak popatrzymy na różnicę, która wynosiła 360 000 głosów, to nie jest różnica 2-3 milionów, bo gdyby to była różnica 2-3 miliony, to byśmy powiedzieli, no z czym do ludzi, tak? No nie ma o czym dyskutować, nie zawiodła komunikacja, po prostu wyborcy się od nas lawinowo odwrócili. Ale jak mówimy o 360 000 głosów, ja sobie to policzyłem, to jest średnio 11 głosów na obwodową komisję wyborczą, których jest ponad 32 000 w kraju. To tak naprawdę jest niewiele. A jeżeli mówimy o takiej niewielkiej różnicy na obwodową komisję wyborczą i w skali kraju 360 000, to zawiodło wiele elementów drobnych. I ma pan rację, ja uważam, że my niedostatecznie się chwalimy i chwaliliśmy tym, co zrobiliśmy. I podam panu bardzo prosty przykład. Od 1 lipca wchodzi renta wdowia. Postulat lewicy dla seniorów, który będzie wypłacany od 1 lipca. Oczywiście on ma swoje bardzo duże plusy, ma tam jakieś swoje mankamenty, jak każde systemowe rozwiązanie. Rozmawiam na ulicy jednego z mniejszych miast z seniorem, namawiając go do głosowania na Rafała Trzaskowskiego. Ten senior do mnie mówi, a co wy żeście dla mnie zrobili? No więc ja mówię o różnych rzeczach i mówię o rencie wdowiej. A ten senior do mnie mówi, no wie pan co, takie argumenty, jak to jeszcze za czasów PiS-u zostało zrobione. No wie pan, no to jeżeli ja słyszę na ulicy małego miasta, że to zrobione zostało za czasów Prawa i Sprawiedliwości, a to jest nasz postulat i myśmy to zrealizowali, no to znaczy, że niedostatecznie komunikujemy się z wyborcami. To jest jeden element. I drugi element, dla mnie osobiście jako polityka lewicy, ale też polityka, który bardzo dobrze życzył Rafałowi Trzaskowskiemu i bardzo mocno zaangażował się w tę kampanię wyborczą, w moim przekonaniu piwo z Mencenem było totalnie niezrozumiałe. Ono nie przysporzyło głosów Rafałowi Trzaskowskiemu, bo to widzimy, wręcz nawet mogło zmobilizować elektorat Mencena, żeby na Trzaskowskiego nie głosował, a w moim przekonaniu mogło odstraszyć ludzi z strefy demokratycznej, żeby pójść zagłosować na Rafała Trzaskowskiego. Powie pan, ja jestem przyzwyczajony, co prawda nie jestem jakimś wielkim smakoszem piwa, ale jeżeli z kimś się pije wino czy piwo, to raczej pije się to z ludźmi, których się ceni, lubi, szanuje,
no ja bym na przykład z politykiem Konfederacji czy szeroko rozumianej prawicy nie poszedł na piwo, nawet jeżeli by chodziło o kampanię wyborczą. Bardzo dobrze, że Rafał Trzaskowski pojechał do Torunia i spotkał się z panem Mencenem. Bardzo dobrze, że był autentyczny, prawdziwy, jeżeli chodzi o podpisywanie deklaracji albo składanie deklaracji i nie podpisywanie zobowiązania. Bardzo dobrze, że mówił o sferach Unii Europejskiej, NATO, Ukrainy, ale w moim przekonaniu piwo z Mencenem, które tak naprawdę zostało tylko z tego spotkania w Toruniu, bo obiegło cały internet i wiralem się rozjechało, no i jeżeli to piwo z Mencenem to tak naprawdę 10% wyborców Mencena na Trzaskowskiego, a 90% na Nawrockiego. 5 lat temu wyborcy Konfederacji podzielili się. 50% na Dudę, 50% na Trzaskowskiego. W moim przekonaniu był to błąd i ja o tym mówię otwarcie. Uważam, że to było niezrozumiałe, niewłaściwe. I gdy sobie dokładamy takie małe elementy, to muszę panu powiedzieć, że gdyby te małe elementy wyeliminować, to myślę, że też bylibyśmy w zupełnie innej sytuacji. Ale też nie chcę tutaj wchodzić w rolę eksperta ze sztabu Rafała Trzaskowskiego, bo w tym sztabie nie byłem. Pracowałem w ramach Lewicy, żeby mobilizować elektorat Lewicy i głosować na Rafała Trzaskowskiego i myślę, że nam się to w dużej mierze udało. Natomiast analizy i wnioski trzeba wyciągać, dlatego że demokratyczny wyborca w drugiej turze nie chce, żeby demokraci, przepraszam za określenie, paktowali z skrajną prawicą, bo dla demokraty jest to absolutnie niezrozumiałe. I myślę, że to mogło też w jakimś stopniu zaważyć o tym wyniku. Panie pośle, wspominam o tym lawirowaniu między prawą a lewą stroną ze strony Rafała Trzaskowskiego, ponieważ mam przed sobą też jeden z ostatnich sondaży, który pojawił się przed wyborami, przed drugą turą wyborczą, który oprócz przepływów też pokazywał, jak zagłosowali Polacy, Polki w wyborach w pierwszej turze. I co mnie najbardziej uderzyło i myślę, że też wielu z naszych osób jakby to też zauważyło, w sensie naszych słuchaczy, słuchaczek, że dominują przede wszystkim politycy z prawej, lewej strony. Mam tu na myśli oczywiście pana Mencena, pana Zandberga, a demokratyczna strona rządowa i ich kandydaci znajdują się w tyle. To znaczy dominują postawy, które są nierządowe, w sensie osoby, ugrupowania, strony, natomiast kandydatki ze strony rządowej znajdują się w tyle. Proszę mi powiedzieć, czy w pana ocenie ta dysproporcja, ten brak zaufania i właściwie pokładanie nadziei w kandydatach, którzy reprezentują odmienne stanowiska z strony skrajną, prawą i lewą, ale nierządową, czy jest to dowód na brak zaufania społeczeństwa do rządu koalicji 15 października? To nie jest może dowód, ale to jest jasny sygnał i ja nie podzielam tych poglądów, jak niektórzy mówią, że to jest czerwona kartka dla rządu, bo gdyby to była czerwona kartka, to rząd schodzi z boiska i mamy nowy rząd, ale to jest bardzo poważna żółta kartka i my tak naprawdę zbliżamy się do połowy meczu. Powiedzmy, posługując się trochę przykładem piłki nożnej, jest 38 minuta pierwszej połowy, przegrywamy 1-0, dostajemy żółtą kartkę i jeżeli nasi zawodnicy będą dostawali kolejną żółtą kartkę, to będą dostawać finalnie czerwoną i będą schodzić z boiska. Natomiast jak pan doskonale wie, dopóki piłka jest w grze, wszystko jest możliwe. I takie moje wypowiedzi są sprzed kilku miesięcy, nawet sprzed roku. Ja byłem tym politykiem koalicji 15 października, który stał na stanowisku, że nie powinniśmy patrzeć na lokatora Pałacu Prezydenckiego, którym jest Andrzej Duda. Powinniśmy robić swoją robotę w parlamencie, w Sejmie, w Senacie i kłaść na biurko prezydenta Dudy nasze konkretne ustawy i nasze rozwiązania i w momencie, kiedy Duda by je wetował, powinniśmy wszyscy stawać pod Pałacem Prezydenckim i powiedzieć tak, my zrobiliśmy wszystko, ten pan, który tam jest,
realizuje politykę PiS-u i Kaczyńskiego i on nam wszystko blokuje. I powiem panu, gdybyśmy taką strategię i filozofię przyjęli, to też w moim przekonaniu mogłoby być zupełnie inaczej, bo wtedy nikt nie krytykowałby nas, albo przynajmniej ta krytyka nie byłaby nadmierna, jeżeli chodzi o to, że tego nie zrealizowaliśmy, tu jeszcze jest za mało czasu, bo my moglibyśmy wtedy na każdym spotkaniu, przy okazji każdego spotkania z wyborcą powiedzieć, nie, moment. Z Sejmu, z Senatu wyszło, zawetował prezydent. Gdy będzie nasz prezydent, a w drugiej turze byłby, bo szansę na wygraną miał Rafał Trzaskowski, to on taką ustawę podpisze. Byłaby inna sytuacja. Dlatego dzisiaj, nie marząc się, nie zastanawiając się, czy już na pewno przegramy, powinniśmy wziąć się bardzo poważnie do roboty. Po pierwsze, zacząć mówić dokładnie to, co udało nam się przez 1,5 roku zrealizować. To jest pierwsze nasze zadanie. Po drugie, nie patrząc na to, kto dzisiaj, kto za 2 miesiące, za 3 miesiące będzie prezydentem, robić swoją robotę. Bo jeżeli my za 2 lata, i posłużę się znowu przykładem, za 2 lata w kampanii wyborczej nie wyjdziemy i nie powiemy, pokazując w ręku, tu są klucze do nowych mieszkań, a tych mieszkań wybudowaliśmy 200-300 tysięcy i te klucze dostali mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego, Krakowa, Wieliczki, Oświęcimia i tak dalej, to wyborcy nam nie uwierzą. Wyborcy od władzy potrzebują decyzji i sprawczości. Jeżeli tego nie będzie, to będzie kłopot. Do tego musimy dołożyć element komunikacyjny, natomiast też nie uważam i też nie przyjmuję takiego argumentu, że jedynym problemem porażki jest to, że nie było, nie wiem, rzecznika rządu, czy nie była tam właściwa komunikacja, bo to są elementy dodatkowe, bo rzecznik rządu i właściwa komunikacja rządu polega na tym, żeby codziennie dostarczać obywatelom informacji, co robi rząd, jakie nowe działania i nowe decyzje podejmuje. A tych decyzji naprawdę jest bardzo dużo, bo wie pan, ostatnio rozmawiałem z panem premierem Krzysztofem Gawkowskim, który powiedział mi, że rok 2024 z wyłączeniem 2023, bo to był rok wyborczy i Prawo i Sprawiedliwość wtedy wrzucało bardzo dużo projektów do Sejmu, to rok 2024 był rokiem, gdzie było najwięcej ustaw przyjętych w Sejmie po 1989 roku. Tylko wie pan, no to, że ja wiem o tym, że jest ustawa, to, że pan wie o tym, że jest ustawa, bo pan jest zainteresowany tym, co się dzieje na scenie politycznej, nie oczekujmy, że obywatele będą śledzić internet, media społecznościowe polityków i interesować się. Obywatele potrzebują informacji, zobaczcie, to się zmieniło, z tego możecie skorzystać, a to zmieni się za 2 miesiące, to zmieni się za rok. I uważam, że jeżeli tak zaczniemy działać, mówię, zdolnych ludzi mamy. Pracowitych ludzi mamy. Tu nie można powiedzieć, że ktoś jest, nie wiem, słaby. Wiadomo, jest słabszy, lepszy, to wszędzie tak jest. Ale trzeba robić robotę. Wie pan, jeżeli ja słyszę, że w ochronie zdrowia nie jest dobrze, faktycznie pewnie mogłoby być dużo lepiej. A dlaczego ja nie słyszę, że budżet Narodowego Funduszu Zdrowia przekazany przez Prawo i Sprawiedliwość wynosił 170 miliardów, a myśmy przez 1,5 roku zwiększyli go o 50 miliardów złotych? Oczywiście, jest jeszcze dużo do zrobienia, no ale wie pan, ochrona zdrowia to jest taka dziedzina, przez którą będziemy przechodzić lata, jak nie dekady, ale dajemy sygnał, że widzimy, że to jest ważne, że to jest istotne, zwiększamy finansowanie na ochronę zdrowia. Jeżeli na szeroko rozumianą pomoc społeczną, programy społeczno-socjalne wydajemy blisko 170 miliardów złotych, i te pieniądze są właśnie na rentę wdowią, 13, 14 emeryturę, 800+, babciowe i tak dalej, to trzeba ludziom to po prostu mówić, bo to... I żeby była jasność, nie jestem też zwolennikiem, żeby mówili o tym politycy. Mogą o tym mówić urzędnicy, którzy nigdzie nie kandydują, dawać do tego swoją twarz, bo to nie chodzi o to, żeby teraz robić pikniki takie, jak robiło Prawo i Sprawiedliwość. Chodzi o to, żeby była rzetelna informacja, że rząd robi takie rzeczy. I jeżeli te wszystkie elementy zrobimy, to jak się spotkamy na 60. minucie naszego meczu, który ma wielką nazwę Polska, to będziemy w innej sytuacji. Wejdę w tą alegorię dotyczącą meczu, panie pośle, bo widzę tutaj pewną zależność, która wynika jakby z prostej historii dotychczasowych działań.
Jeżeli przyjmiemy, że w pierwszej połowie Państwo trafili część goli do bramki, czyli dowieźli kilka projektów, mówiąc w skrócie, ale wyborcy o nich nie wiedzą. Z drugiej strony pewne projekty nie zostały w ogóle dowiezione, a więc nie strzeliliście Państwo goli w krytycznych momentach, przedkładając to na alegorię, czyli na przykład kwestie związane, przede wszystkim te ustawy światopoglądowe, do tego chciałbym jakby nawiązać, panie pośle, bo to jest jakby są sztandarowe projekty, które jakby Lewica realizuje, a przynajmniej chce realizować. A w drugiej połowie, czyli teraz, kiedy wiemy, że przeciwnik ma dalej swojego bramkarza i będzie to bramkarz, który będzie nam towarzyszył przez najbliższych 5 lat, który prawdopodobnie będzie część z tych ustaw bronił. Jak chcecie w takim razie przekonać kibiców, czyli wyborców, do tego, żeby wam zawierzyli i żebyście mogli dalej grać w tym meczu, czyli pozostawać bezpośrednio w polskiej polityce, wiedząc, że przynajmniej według tego, co możemy zaobserwować, Prawo i Sprawiedliwość, czyli wasi konkurenci, już będą chcieli prowadzić rozmowy pod kątem, no właśnie, obstrukcji rządu i docelowego jego upadku. Czy nie boi się pan, że nie doczekacie końca tego meczu? Nie, o to się nie boję, bo wiem, że mamy bramkarza, który gra i będzie grał nieczysto, natomiast nie wierzę w to, że ten bramkarz, który gra nieczysto, zawetuje ustawę, która zwiększa pieniądze na ochronę zdrowia, budownictwo mieszkaniowe. Nie wierzę w to, że ten bramkarz zawetuje ustawę o asystencji osobistej. Nie wierzę w to, że ten bramkarz będzie miał jakikolwiek wpływ na to, że będziemy zwiększać świadczenia emerytalne, czy zwiększać płacę minimalną. Oczywiście może być tak, że ten bramkarz powie, związki partnerskie nie, ale jeżeli ten bramkarz powie, związki partnerskie nie, a my przeprowadzimy całą procedurę przez Sejm, to jest to, co ja powiedziałem kilka minut temu. To wtedy staniemy pod Pałacem Prezydenckim i powiemy tak, zobaczcie, koalicja 15 października, czyli koalicja demokratów, doszła do porozumienia, jest zgoda na związki partnerskie. Nie ma zgody ze strony Pałacu Prezydenckiego, ale my temat dowieźliśmy. Tak samo będzie z aborcją. Są dwie ważne rzeczy, jeżeli chodzi o prawo kobiet. Po pierwsze jest ustawa o dekryminalizacji aborcji, a po drugie jest ustawa liberalizująca prawo aborcyjne. Wie pan, ile wiary w obywateli, obywatelki naszego kraju zostałoby wrzucone, gdyby te ustawy wyszły z parlamentu? Naprawdę, byłaby wiara w to, że w końcu uda się coś w tym sprawie zrobić. Nawet jeżeli ten bramkarz będzie grał nie fair i on tego nie będzie podpisywał. Tylko my dostaliśmy po głowie też za to, że nie umiemy się w tej sprawie ze sobą dogadać. I wie pan, mnie krew zalewa i mówię o tym publicznie, mówię to naszym kolegom, jak ministrowie konstytucyjni rządu zamiast w gabinecie usiąść, obsobaczyć siebie od góry do dołu, to oni na Twitterze wylewają kubły pomyj na swoje resorty. To jest niedorzeczne, to jest nielogiczne. Są takie elementy, gdzie ludzie po prostu tego nie rozumieją. Ludzie oczekują od polityków sprawczości, od rządu działania, od parlamentu akceptowania i przyjmowania filozofii i polityki rządu, gdzie parlament jest dla niego zapleczem politycznym. I tak będzie, wie pan, w środę. W środę w wystąpieniu pan premier będzie przedkładał zmodyfikowane exposé, no bo tak to należy nazwać. Exposé było 1,5 roku temu, teraz będzie modyfikacja tego exposé. I ja sobie nie wyobrażam, żeby po przegłosowaniu tego wotum, bo to wotum zostanie przegłosowane, żeby od czwartku ktoś chodził i marudził, zastanawiał się, że jest mu niedobrze, jest mu źle. Po prostu my powinniśmy wziąć się do roboty i komunikować ludziom dobre rzeczy. A jeżeli ktoś ma do nas pretensje i mają wyborcy do nas pretensje, to musimy wyciągać z tego wnioski, nie obrażać się na wyborców. Bo wie pan, mi się nie podoba Prawo i Sprawiedliwość, mi się nie podoba Konfederacja i Mencen, ale ja się nie obrażam na wyborców, którzy poszli głosować teraz na Konfederację i mają 20-22 lata, bo ja sobie zdaję sprawę, że jak dotrzemy do tych wyborców, to tych wyborców możemy przekonać na swoją stronę. Nie wiem, czy pan wie,
ale największe przepływy elektoratu, tego najmłodszego elektoratu, były między panem Sławomirem Mencenem a panem Adrianem Zandbergiem. To były te przepływy elektoratu, gdzie młody człowiek był zafascynowany Mencenem, ale jak zaczął wchodzić w szczegóły tej filozofii mencenowej, płatne studia, tam pewna niedogodność, jeżeli kobieta zostanie zgwałcona, no to wtedy ten młody wyborca powiedział: nie, to my idziemy szukać gdzie indziej. Część poszło do pani marszałek Biejat, część poszło do Adriana Zandberga, dlatego pakiet wyborczy Lewicy po tych wyborach to jest blisko 2 miliony głosów. To jest bardzo potężny pakiet, który pokazuje, że bez głosów Lewicy, bez wyborców Lewicy nie będzie przyszłego rządu demokratów. To jest naprawdę wielki kapitał. I jeszcze na sam koniec, jeżeli chodzi o wybory Rafała Trzaskowskiego, bo ja wiem, to jest przegrana, nie ma co dyskutować, tak? Ale to jest ogromny kapitał ponad 10 milionów wyborców, którzy w nas wierzą, nam zaufali i chcą na nas głosować. My po pierwsze nie możemy ich stracić, po drugie musimy ich słuchać, po trzecie realizować ich postulaty, a po czwarte do tych 10 milionów dokładać kolejne miliony ludzi, których będziemy przekonywać. Bo jeszcze raz podkreślę, to nie jest tak, że Trzaskowski zdobył 7, a Nawrocki zdobył 13, tylko to jest prawie 50-50. Więc ja bym oczywiście wolał, żeby to Rafał Trzaskowski był prezydentem, nie byłoby żadnej dyskusji. Natomiast też nie chciałbym tutaj wychodzić na polityka, który jest załamany, jest źle, jest niedobrze. My mamy dodatkowe posiedzenie Sejmu, będziemy głosować wotum zaufania, a po wotum zaufania jest kilka projektów deregulacyjnych, jest kilka projektów ustaw, na które czekają poszczególne środowiska. Bierzemy się dalej do roboty i w ogóle nie ma co załamywać rąk. Panie pośle, pamiętam, jak jeszcze dosyć dawno rozmawialiśmy na temat tego, że jako lewica w kontekście światopoglądowym, w kontekście tych postulatów tak zwanych godnościowych, dotyczących chociażby praw kobiet, czy właśnie osób nieheteronormatywnych, jako lewica, szczególnie jako część rządu koalicji 15 października, szliście Państwo do wyborów z praktycznie twardą, mocną ręką. Te postulaty, te projekty dotyczące jakby zmiany prawa, to są postulaty z Państwa strony, które oczywiście możecie cały czas wykorzystać i zresztą nie tyle wykorzystać, na to czekają Państwa wyborcy, nie tylko Państwa, ale również też wyborcy koalicji 15 października. Moje pytanie jest do Pana trochę o potencjalną konsekwencję, bo jeżeli nie dowieziecie Państwo tych postulatów, a przypomnę, mieliście Państwo w tym zakresie absolutną dominację, jeśli chodzi o możliwości, jako zresztą część rządu. Nie boicie się Państwo tego, że na grę właśnie wkroczy Wasz największy konkurent chyba w tej chwili, czyli Partia Razem, która może tak naprawdę za hasłami nowej jakości po prostu wytrącić Państwa poprzez Waszą nieskuteczność? Wie pan, bać się nie boję, bo w polityce nie jestem od tego, żeby się bać, jestem od tego, żeby działać. Czy Partia Razem będzie to wykorzystywać? Ja w ogóle uważam, że przestrzeń do działania dla lewicy i tej koalicyjnej i pozakoalicyjnej powinna być w rządzie, dlatego że Adrian Zandberg i Partia Razem, koleżanki i koledzy zrobiliby zdecydowanie więcej będąc w rządzie. A rządzenie polega na tym, że każdy z partnerów robi jeden krok do tyłu, żeby cała grupa zrobiła 2 kroki do przodu. I wie pan, 2,5 roku to jest szmat czasu w polityce. Tu się może jeszcze naprawdę bardzo, bardzo dużo zmienić. My będziemy namawiać wszystkich wyborców lewicy, żeby zaufali tej lewicy, która jest w rządzie. Będziemy oczywiście rozmawiać i z Adrianem Zandbergiem, i z panią profesor Joanną Senyszyn, która też ma swoich zwolenników, też ma swoich wyborców, bo tak naprawdę im silniejsza będzie lewica, i to powinien sobie każdy zdać z tego sprawę, im lewica będzie miała więcej szabel w parlamencie, tym szybciej zostaną zrealizowane nasze postulaty. Nam naprawdę udało się sporo zrobić, ale rzeczywiście, pan ma rację, 2 flagowe światopoglądowe projekty, czyli liberalizacja prawa aborcyjnego i legalizacja związków partnerskich, jeszcze się zrobić nie udało. Nie chcę powiedzieć, że my się poddajemy, że my w tej kadencji nic nie zrobimy, bo my będziemy cały czas konsekwentnie dążyć do tego, żeby te sprawy z parlamentu wyszły. Oczywiście byłoby zdecydowanie łatwiej, gdyby prezydentem był Rafał Trzaskowski. Będzie zdecydowanie trudniej, jak prezydentem jest Karol Nawrocki, ale
działalność polityczna i niektóre sprawy, które trzeba rozwiązać, okazuje się, że może być jedna kadencja za mało. I pewnie będzie za 2 lata taki wybór dla tych wyborców lewicowych. Dajemy szansę naszej lewicy na to, żeby zawalczyła o nasze wartości w parlamencie i w rządzie, czy nie dajemy im szansy? Przecież pan doskonale wie i nasi słuchacze też wiedzą. Jak będzie rządzić skrajna prawica z prawicą, to nie będzie żadnej liberalizacji aborcji, nie będzie żadnych związków partnerskich, nie będzie żadnej edukacji seksualnej, nie będzie żadnej równości, żadnej tolerancji, żadnej wolności, bo oni tych, którzy są za mali albo za grubi, będą chcieli deportować poza granice naszego kraju. Więc to będzie taka dyskusja. Natomiast wierzę w to, że jak będziemy realizować konsekwentnie nasze postulaty lewicowe, bo to nie tylko te postulaty światopoglądowe i wolnościowe, to uda nam się tych wyborców po pierwsze przy sobie zatrzymać, a po drugie jeszcze rozszerzyć naszą bazę, bo nie chcę tutaj też wrzucać jakiegoś tam ziarenka do ogródka naszych koalicjantów, ale jak patrzę na elektorat lewicy, który się odmeldował w tych wyborach na poziomie 2 milionów obywatelek i obywateli i patrzę na elektorat trzeciej drogi, gdzie z 15% w wyborach parlamentarnych czy 14% teraz jest 5%, no to tak naprawdę my generalnie mamy problem. I my musimy wyciągnąć wnioski z tego problemu, a nie poddawać się i mówić, no już się na pewno nam nie uda. Ja mogę poprosić tylko wszystkich wyborców lewicy, wszystkie wyborczynie lewicy, przyglądajcie się temu, co robimy, sprawdzajcie, co robimy. Jesteśmy waszym głosem w parlamencie. Jeżeli potrzebujecie naszego wsparcia, odzywajcie się. Będziemy zawsze po waszej stronie i nie odpuścimy, jeżeli chodzi o ustawę o związkach partnerskich i nie odpuścimy, jeżeli chodzi o dekryminalizację aborcji i liberalizację prawa aborcyjnego i wiele, wiele jeszcze innych rzeczy. Macie w nas swoich ambasadorów i pamiętajmy, nie będzie lewicy, te tematy nigdy nie staną na agendzie. Będzie silna lewica, będą większe szanse, żeby te sprawy były przegłosowane. Panie pośle, na zakończenie naszej rozmowy chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, ponieważ niestety analizy, które są prowadzone po wyborach, zarówno po pierwszej, jak i drugiej turze, jasno wskazują, że rosnąca fala populizmu przedkłada się na wzrost poparcia dla ruchów prawicowych, ale tych skrajnych. Tych, które oczywiście stoją na drugim biegunie, jeśli chodzi o wartości lewicowe, światopoglądowe, to o czym rozmawialiśmy przed chwilą. Te same sondaże i te same analizy pokazują, że rozdrobnienie, które trwa na lewicy, jej kompletnie nie służy. Co więcej, istnieje realne ryzyko do tego, że lewicy w przyszłych wyborach może najzwyczajniej w rządzie, w Sejmie nie być. Moje pytanie jest na zakończenie takie. Co jesteście w stanie jako lewica, ale też jako ta lewicowa część rządu, bo to rozróżnimy te dwie kwestie. Co jesteście w stanie przez te 2,5 roku zrobić przede wszystkim, ale proszę o konkrety, żeby przekonać nie tylko tych niezdecydowanych, ale też tych, którzy potencjalnie mogą zasilić właśnie szeregi skrajnej prawicy, nie ze względu na prawicowy światopogląd, ale ze względu na hasła, które są tam rzucane. Wie pan co, troszeczkę mi przerywało, jak pan zadawał pytanie, natomiast rozumiem, że chodzi panu o konkrety działań, które lewica może przez te 2,5 roku jeszcze zrealizować. Ja powtórzę pytanie. Co jesteście państwo jako lewica, zarówno jako partia, ale jako też część rządu w stanie zrobić, żeby przekonać nie tylko niezdecydowany elektorat, ale również ten elektorat, który, tak jak już wcześniej w naszej rozmowie mówiliśmy, głosuje nie za skrajną prawicą, ale za hasłami, które są przez nich głoszone? Po pierwsze, jesteśmy w stanie zrealizować i rozpocząć poważnie rozwiązywanie problemu mieszkalnictwa w naszym kraju, nie poprzez żadne dopłaty do kredytów, nie poprzez żadne 40-letnie zadłużanie Polek i Polaków, szczególnie tych młodych, tylko jesteśmy w stanie poważnie rozpocząć i zacząć już budować i oddawać mieszkania na wynajem, które będą realizowały samorządy poprzez środki rządowe, to na pewno.
Myślę, że na pewno jesteśmy w stanie w tej kadencji dowieść zamknięcie i zakończenie pracy w Sejmie i w Senacie nad ustawą o związkach partnerskich i myślę, że jesteśmy w stanie zamknąć pracę nad dekryminalizacją aborcji, czyli żeby nie było kary za pomoc w realizowaniu, respektowaniu praw kobiet. To myślę, że jesteśmy w stanie realnie zrobić. Myślę, że realnie dla młodych ludzi jesteśmy w stanie spowodować, żeby staże pracy, które młode osoby mają i bardzo dużo osób się do nas zwraca z tym problemem, były płatne, a nie tak jak teraz one są bezpłatne i pracodawcy, często korporacyjni pracodawcy tych stażystów wyzyskują. Myślę, że jesteśmy realnie w stanie zrobić, żeby umowy zlecenia i prowadzenie działalności gospodarczej było wliczone do stażu pracy. Myślę, że realnie jesteśmy w stanie przebudować system finansowania ochrony zdrowia, żeby lekarz był bardziej dostępny i nie mówię o tych lekarzach w dużych miastach, bo tutaj nie jest tak najgorzej, tylko mówię o tych lekarzach w średnich i małych miasteczkach. Myślę, że jesteśmy w stanie zagwarantować obywatelom, że Polska będzie silnym krajem w silnej, rozwijającej się Unii Europejskiej i zagwarantować poczucie bezpieczeństwa w naszym kraju, bo nie zejdziemy z tej drogi, żeby umacniać naszą wschodnią granicę, przeznaczać dużych pieniędzy na obronność. To może nie dotyka bezpośrednio ludzi, ale takie poczucie bezpieczeństwa, że władza dba o bezpieczeństwo Polek i Polaków już jest ważne. I to są, myślę, takie rzeczy, które mi się udało wymienić od razu, które jesteśmy w stanie zrobić. I teraz, jeżeli do tych rzeczy nasi koalicjanci dołożą swoje postulaty, trzecia droga w kwestii przedsiębiorczości, Koalicja Obywatelska, jeżeli chodzi o projekty gospodarcze, ale nie tylko, i spakietujemy to i zaczniemy się z wyborcami rozliczać, to zrobiliśmy, to zrobimy w przyszłym roku, a to dopiero zrobimy za 1,5 roku, to mam bardzo dużą pewność, że wyborcy w 2027 roku nie odwrócą się od nas plecami. A zatem miejmy nadzieję, szanowni państwo, że rząd koalicji 15 października będzie w stanie pokazać to, na co się z nami, wyborcami i wyborczyniami umawiał, a także, że będziemy mogli w stanie zobaczyć realizację tych konkretów, dzięki którym państwo dzisiaj rządzicie. Szanowni Państwo, moim Państwa gościem dzisiejszej audycji rozmowy Radia Rebeliant był pan poseł do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, pan Tomasz Trela, wiceprzewodniczący koła Nowa Lewica, no i także Dziękuję bardzo. Właśnie kandydat na przewodniczącego Lewicy, panie pośle. To myślę, że jak się zobaczymy po sierpniu, to więcej na ten temat będziemy mogli powiedzieć. A my w takim razie na pewno będziemy relacjonować na bieżąco, jak wygląda sytuacja na Lewicy, oczywiście w Radiu Rebeliant. Dziękuję Państwu za dzisiejszą uwagę, życzę spokojnego wieczoru. Dobranoc. Wszystkiego dobrego, dziękuję. Szanowni widzowie, pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał Radia Rebeliant. To bardzo pomaga tym wszystkim ludziom, którzy swój wolny czas, swoją energię, swoje pieniądze też przeznaczają na to, żeby tworzyć dla Państwa to wspaniałe radio, ten wspaniały kanał, tą wspaniałą telewizję i przekazywać Wam bieżące informacje. Subskrypcja nic nie kosztuje, wystarczy kliknąć tam odpowiedni guziczek, a oni dzięki temu mogą rozwijać Radio Rebeliant. Także jeszcze raz bardzo proszę o subskrypcję, lajki i pełne wsparcie dla rebeliantów.